Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Jest z nami dzisiaj Łukasz z kanału Prosto z Manchesteru. Siemano, prosto z Manchesteru, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Manchesterze, jak widzicie, po scenerii, gdzie tutaj się skitraliśmy w hotelu, bo pogoda kiepska. Ale cóż, pogoda nie jest tam straszna, bo będziemy rozmawiać o Michaelu Carricku. Pogoda jest piękna, nie pada, świeci słońce, ale tak bardzo mocno wieje, że po prostu nie da się tam siedzieć. Miała być piękna sceneria, miała być pod stadionem tak naprawdę gdzieś, albo gdzieś w jakimś pięknym innym miejscu. Niestety nie dało się tego nagrać. Mamy niby wiosnę, a jednak nie wiosnę, ale jak już powiedziałem, to nic, bo będziemy rozmawiać o Michaelu Carricku, gdyż mamy prawo już sobie go troszkę podsumować. Już kilka meczy z nami jest. No i cóż, no to wypadałoby coś o nim powiedzieć. Jakieś dobre strony, złe strony. No bo już możemy coś, prawda, ocenić. Natomiast, no cóż, zacznijmy od tego może, że no, miał wejście smoka. Wszedł z buta, mecz z Arsenalem 2-0, 3-2. No 6 punktów, 5 bramek strzelonych, 2 stracone. No tego to się nikt nie spodziewał, że aż tak mocno wejdziemy. Ja wątpię, że jakikolwiek inny trener miałby takie wejście tak naprawdę. Bardzo możliwe, że nie. Ja w ogóle uważam, że paradoksalnie ten ciężki start pomógł Carrickowi. Ja uważam, że nie było jakby lepszego momentu, żeby Carrick mógł rozpocząć jakby ponownie w ogóle karierę, jak derby u siebie w domu. W sytuacji, kiedy on wchodzi, mecz derbowy, my wiemy, zdajemy sobie wszyscy sprawę, że nasi piłkarze się motywują na te duże drużyny, na takie ważne wydarzenia. I ja uważam, że to bardzo mocno pomogło Carrickowi w takim potężnym wejściu, bo jeżeli na Old Trafford by przyjechało, nie wiem, Fulham, Brighton, drużyna tego pokroju, Dokładnie. Uważam, że mogłoby to wyglądać troszeczkę inaczej w tym momencie, kiedy była taka depresja jakby poamorimowa Tak, i no. ogólnie tej sytuacji, która została, może nie bardziej poamorimowa, ale tej sytuacji, która nastała i mnie się po prostu wydaje, że to, że Carrick dostał właśnie mecz derbowy, gdzie on jakby ze swojego doświadczenia jako piłkarz tutaj mógł nakręcić trochę tych piłkarzy, dać im takiego kopa, takiego innego spojrzenia na to, czym jest ta rywalizacja derbowa i mi się po prostu wydaje, że właśnie to sprawiło, że on miał takie mocne wejście. Później jeszcze Arsenal, że to poszło taką siłą rozpędu, bo chyba też wszyscy widzimy, że po tych dwóch meczach takiej euforii wyniki się utrzymywały, ale nastąpił taki lekki spadek. Ale jak najbardziej Carrick miał wejście absolutnie potężne, niesamowite i kurde, fajnie, że to trwa, fajnie, że to nadal trwa. Także jakby ja jestem zadowolony z tego, jak Carrick po prostu wszedł, że ten efekt tej nowej miotły zadziałał. No mi się wydaje, że nawet można to porównać, nawet nie wejście z drzwiami i futryną, a nawet z całą ścianą tak naprawdę. Bo no mówię, no po tym co przechodziliśmy w zeszłym sezonie i to jak ten nasz obecny sezon wyglądał, no bo wyglądał jak wyglądał, my tak naprawdę z Łukaszem zakładaliśmy na początku sezonu, ja zakładałem top 8, Łukasz top 10 i tak naprawdę wiele się nie pomyliliśmy, bo nie przewidzieliśmy przecież, że będziemy później kończyć sezon z Carrickiem, tak? A dopóki był Amorim, no właśnie takie miejsce okupowaliśmy, no i ta gra była taka, no niejaka można powiedzieć, tak? A co zrobił Carrick? No może sobie o tym porozmawiajmy, co zrobił takiego, jak wpłynął na drużynę. Mówi się, że no troszkę poprawił kontrolę środka pola. Nie jest to może jakoś zbytnio aż tak widoczne, Tak średnio, ale patrząc na to, jak graliśmy wcześniej, to i tak jest jakiś lekki progres, chociażby spójrzmy na Casemiro, który nagle gdzieś druga młodość strzela bramki i on daje radę, dopóki ma siłę, dopóki, wiesz, może biegać, daje radę, tak? Podstawowa sprawa, jaką zrobił Carrick, to jest coś, co ja, co Snafi, co wszyscy chyba związani, może nie wszyscy, bo dużo osób nie widziało w tym problemu, przywrócił Bruno Fernandesza na dziesiątkę i za nim dał dwóch pomocników. To jest jakby podstawowa rzecz, która gwarantuje, że ten środek pola jako tako wygląda. Jest tam po prostu dwóch piłkarzy zamiast jednego, bo Bruno Fernandesza u Amorima w środku pola nie było. Bruno Fernandes był wszędzie, ale nie był na tej pozycji tych dwóch środkowych pomocników, jednego z dwóch środkowych, na której być powinien. I ludzie bronili Bruno Fernandesza, bo on dostarczał asysty, strzelał bramki. Bruno to będzie robił zawsze. Nawet jakbyśmy go postawili na stoperze, to Bruno w ofensywie będzie dojeżdżał, będzie nam dostarczał, ale on nam zawala
rozwalał właśnie ten środek pola. No nie- Traciliśmy masę bramek przez to, że Bruno brakowało, a Casemiro po prostu nie nadążał sam za tym wszystkim. Teraz ma Kobiego obok siebie i mimo, że Kobi to nie jest taki tytan, taki biegacz, to nie jest box to box, No nie. ale Kobi wykonuje taką pracę delikatną, on nie traci piłek, on rozgrywa tę piłkę z głębi. To jest zupełnie inne niż Bruno Fernandes, który grał bardzo ryzykownie na tej pozycji i tracił bardzo często piłki. Teraz mamy całkowicie inny jakby obraz tej gry, dlatego ja uważam, że to jest oczywiście zmiana formacji, to też jest duża zmiana, ale przywrócenie Bruno Fernandesza tam, gdzie grać powinien od samego początku, to jest jakby gigantyczna zmiana, która wpłynęła na to, że obraz gry Manchester United wygląda inaczej. No tak, no moim zdaniem, no to wiesz, jak on grał na tej pozycji, na której grał wcześniej, no to on ma taki styl grania, on ryzykuje podania. No ale to tylko może robić raczej zawodnik właśnie ofensywny, tak? Na skrosie ofensywny. Raczej ktoś, kto ma odpowiadać za defensywę, no to no nie powinien czegoś takiego robić. Nie, Choć- on może zagrywać, wiadomo, że każdy piłkarz może Ale to zagrać jest duże takie ryzyko podanie, wtedy. ale oczywiście W sensie, no, to jest że mu nie okupione zakażesz, tym. ale no to jest duże ryzyko, tak? No, mamy przykład kogoś, kto powinien grać na defensywie odpowiedzialnie, Dalot. Ile on ma takich podań No, głupich, dokładnie. gdzie traci No. piłki? Także, Przecież, no. także no jest to duża rzecz jest wejście Carricka i właśnie to takie zmiana Manchester United. To nie jest jakby rewolucja w Manchesterze United, bo jednak piłkarze są wciąż ci sami. Carrick jakby nie zmienił ludzi, którzy grają, ale Carrick sprawił, że ci piłkarze przede wszystkim grają tam, gdzie potrafią. I to jest jakby kolosalna rzecz, bo jakby Mbumo nie gra na jakiejś tam fałszywej dziesiątce czy czymś takim. On gra, no tutaj gra w ogóle napastnika, to jest absurdalne, ale czasami gra na tym skrzydle, gdzie powinien. Bruno gra ofensywnego pomocnika, Casemiro i Kobi grają w środku pola. Nie gramy wahadłowymi, których nie mamy, tylko gramy normalnie bocznymi obrońcami, których też nie mamy. No to- Ale mimo wszystko Dalo jako prawy obrońca jest lepszy niż Dalo jako wahadłowy. Czy Luke Shaw jako lewy obrońca jest lepszy niż jako Luke Shaw wahadłowy. Także no to jest jakby kolosalna jest zmiana w stosunku do tego, co było pod Amorimem. I ja sobie tak myślę, że Amorim oczywiście on przygotował fizycznie Manchester United. Już za Amorima była poprawa w wielu aspektach, ale jakby za Amorimem to było wahadło, to było raz dobrze, raz źle, raz katastrofalnie, raz trochę lepiej, raz beznadziejnie. Tutaj za Carricka mamy stabilizację, naprawdę mamy stabilny ten Manchester No, United. moim zdaniem to jest jedną z takich zasług Carricka, no to jest to, że po prostu tą grę uprościł, tak? Nie szuka kwadratowych kół, to co próbował zrobić Amorim w dużej mierze i to mu nie wychodziło, on może miał wizję jakąś tam w głowie, natomiast nie miał wykonawców Na do pewno. tego. A on po prostu sobie znalazł, obejrzał, przecież on oglądał wszystkie mecze United, tak? Nie oszukujmy się. I on miał w głowie pełną analizę, co funkcjonuje dobrze, co szwankuje. I on na pewno, obejmując już tą drużynę, to on już wiedział, co chce grać i jak chce zawodników ustawić, tak? Na pewno. Jakby wszyscy sobie raczej zdają sprawę z tego, że granie tą trójką stoperów wahadłowymi wymaga po prostu piłkarzy, którzy ogarniają, wymaga stoperów, którzy się do tego nadają, wymaga przede wszystkim wahadłowych, których Manchester United nie ma. I to nie miało prawa po prostu wypalić z tymi zawodnikami do końca. Dlatego ja przez wszystkie moje odcinki mówiłem, że trzeba tych piłkarzy wymienić po prostu pod to granie amorimowe, jeżeli my chcemy tak naprawdę cokolwiek grać. Przyszedł Carrick, trochę to uprościł, tak jak powiedziałeś, i jest po prostu lepiej, jest zdecydowanie, Manchester United jest inny. Ogląda się go lepiej, ale to też nie jest ideał, to też nie jest, nie wiadomo, tutaj też nie oszukujmy do się, tego że to sobie nie przejdziemy, jest jakiś, tak. nie wiadomo jaki cud, ale no jest, na pewno dużo lepsza jest atmosfera wokół klubu, wokół jakby samego dnia meczowego. Mam wrażenie, że z taką większą ochotą wszyscy, czy to idą na mecz, czy siadają przed telewizorami, jest taki ponowny ruch pozytywny wokół Manchesteru United. Tak, i wiesz, zawsze będzie też, myślę, że daje pozytywny ruch, jeśli, wiesz, trenerem, menadżerem będzie był zawodnik, była legenda, jeszcze w dodatku gościu, który ma tyle trofeów na swoim koncie, tak? No na pewno. To też robi, wiesz, on nie wchodzi jako no-name do szatni, tak? On tam wchodzi i tam zawodnicy patrzą na niego z podziwem, łącznie z Bruno Fernandeszem, tak? On ma te Nie, mistrzostwa, no ma jasne, puchary. to na pewno jest inne, jak masz byłego piłkarza, czy piłkarza stąd, który zna wszystkich, który po prostu wchodzi jak do siebie do domu
i wszyscy mają do niego szacunek, wszyscy mają respekt przed nim. Co innego jak wchodzi ci osoba jakaś tam anonimowa, szczególnie na dorobku, jakiś młody trener, takim jak właśnie był Amorim, bo ja uważam, że Amorim ma jakby możliwość zrobienia poważnej kariery, ale to nie ma być o Amorimie, więc może nie wchodźmy w to. I Carrick po prostu wszedł jak do domu i zachowuje się tak, jakby był u siebie i po prostu wiedział, co ma robić. Tak, no to co można teraz jeszcze zauważyć, tak, jeśli coś się tam poprawiło, to dość chyba sprawnie przechodzimy jednak z obrony do ataku, nie? Troszkę jakby to, bardziej to wygląda tak, że oni wiedzą, gdzie mają być, gdzie mają pójść, bo no za Amorima czy za Ten Haga to tak nie wyglądało. Niby mieliśmy to grać, ale to nie wyglądało tak. Tak, zaczęliśmy kontratakować normalnie. Po prostu ja mam wrażenie, że piłkarze dostali wolność od Carricka na tym boisku. Oczywiście nie taką, że wiecie, rób ta co chce ta, przysłowiowe, ale takie na zasadzie, że Carrick trochę bardziej ufa temu, że piłkarze po prostu będą wiedzieli, co mają zrobić w danej chwili, że Amorim moim zdaniem za bardzo kombinował i przekombinowywał po prostu, jeżeli chodzi o instrukcje, o polecenia i mam wrażenie, że ci piłkarze byli na takiej uwięzi taktycznej, która trochę im może plątała nogi, może ja jakoś tam ich usprawiedliwiam i tak dalej, ale tu jest widać, że więcej jakby mam wrażenie zależy od piłkarzy niż zależy od poleceń Carricka, że to jest bardziej takie na zasadzie, Carrick ich oczywiście wybiera, narzuca im jakąś wizję grania taką ogólną, jakby chociażby ten styl troszeczkę bardziej taki defensywny, ale na boisku poszczególne sytuacje mam wrażenie, że bardziej należą do piłkarzy niż do tego, co potencjalnie Carrick wymyślił. Tak. No mi się wydaje, że widać po takich zawodnikach jak właśnie Kuna na przykład, nie? Który no zupełnie inaczej wygląda teraz, a zupełnie inaczej wygląda na początku sezonu, gdzie liczyliśmy mu minuty od niestrzelonej bramki, tak? To samo można powiedzieć o Benjamie Szeszko, no. Dopiero tutaj też odżył i zaczął coś strzelać tak naprawdę, chociaż tutaj też zaraz tego przejdziemy później, jeśli chodzi o Szeszko i o Carricka, no. Bo trochę trzeba też o tym będzie wspomnieć, tak, ale to później w kolejności. Ja tu tak czasem spoglądam w telefon, ale to nie dlatego, że wiecie, mam coś gdzieś, tylko po prostu to mam notatki i żeby uporządkować stan obrad tutaj, żeby się nie pogubić, nie. Także może jeszcze przejdźmy sobie troszkę do defensywy. Co sądzisz o defensywie? Bo mi się wydaje, że no, jednak no, głównym punktem w tej defensywie jest mimo wszystko Harry Maguire, no. Tak mi się wydaje, taką sobie tą centralną postać wypatrzył Michael Carrick. Jest, jak najbardziej jest. No, Harry jest najbardziej doświadczony. Jakby obok siebie ma dzieciaka. Więc musi być oczywistym to, że Harry będzie tym liderem, że on będzie jakby dowodził tą linią obrony. Nie ma bałaganu w obronie. To jest przede wszystkim duża zmiana w stosunku do tego, co było. Oczywiście my tracimy głupie bramki nadal i to się nie zmieni. My tracimy masę bramek przez to, że boczni obrońcy po prostu nie dowożą tak, jak powinni. Ale jako do gry stoperów ciężko jest się czepiać, czy to Lenego Joro, czy to Harry'ego Maguire'a, bo naprawdę dają radę i jest to... Ja się o Harry'ego bałem, bo Harry nadaje się do grania w trójce obrońców. Jemu służy ten system z 3 obrońcami, ale Harry mimo wszystko radzi sobie po prostu i dla mnie to też jest jakby związane z tym, że stoperzy mają pomoc od defensywnych pomocników. Mają zawsze tych dwóch piłkarzy blisko siebie i to jest zupełnie inne granie. Ja kiedyś mówiłem, że nawet jakby tam byli Nesta, Maldini czy Cannavaro, jakby nie mieli defensywnych pomocników, to by po prostu wyglądało źle. I taka jest prawda. Bez pomocy pomocników środkowych stoperzy zawsze będą jakby w przegranej sytuacji względem piłkarzy atakujących. I dlatego to też wygląda lepiej. Nie tylko, że oni są w jakiejś niesamowitej formie, bo Harry w miarę trzymał poziom przez cały sezon. Lenny też miał lekkie wahania. Ja to tłumaczyłem kiedyś tym takim bezsensownym odstawieniem go od składu po dobrej formie i to jakby dla mnie to podkopało trochę Psycha Lennego. mu siadła przez to, można powiedzieć lekko, nie? Ale ogólnie oni nie wyglądają źle i mi się po prostu wydaje, że to, że dostali zaufanie i że jest stawiany na nich tak regularnie i pewnie, to też im mocno pomaga. No samo to, że popatrz, mamy Majnu powołanego do reprezentacji, mamy Harry'ego Maguire'a, tak, który no wcześniej nie miał szans się załapać. Grali obaj. Harry kapitanem był wczoraj. No, ktoś musiał być, nie? Harry kapitanem. Ktoś musiał to wziąć w swoje ręce. Oglądałem ten mecz. No ale wiesz, no, on był jeszcze wcześniej dawno tak wypychany przez okno, przez drzwi. On kominem wchodził, z powrotem wracał, wiesz, on powiedział, że on nie pójdzie nigdzie, a w tym momencie mamy praktycznie, to już było, nie wiem, czy już to miało miejsce, czy będzie przedłużenie kontraktu, tak? O kolejny rok.
Pewnie zostanie. On się podobno zgodził na dużą obniżkę, no. Także zostaje. niech zostaje, zostaje. no bo z tego co tam gdzieś czytaliśmy, taką miał do tej pory 190 000, to nie jest jakaś astronomiczna kwota, tak? Jak za reprezentanta Ja bym mógł tyle Anglii. zarabiać. Mógłbym tyle zarabiać. Patrząc na innych, to wiesz. No. Natomiast teraz chyba zgodził ponownie na 100 000, ale to nie będziemy mówić tutaj o zawodnikach, bo to nie o nim jest. Obrona, to wszystko. obrona działa, obrona po prostu w miarę działa. Dodatkowo widać, że jest porozumienie między nimi a Lamensem. Oni się też czują lepiej z takim bramkarzem. No bramkarz nie robi głupot. Bramkarz nie robi głupich, idiotycznych błędów. Oczywiście on przepuszcza bramki, czasem łatwiejsze, czasem strzały nie do obrony, ale takie podstawowe rzemiosło jest u niego zachowane i obrońcy też to muszą czuć, też sobie zdają sprawę, że mogą grać zupełnie inaczej, bo wiedzą, że nie mają komedianta za sobą, który będzie im po prostu dokładnie. odwalał cyrk. Ma po prostu pewny chwyt w rękawice. I to widać przy wszystkich dośrodkowaniach, Oczywiście. przy tych rzutach rożnych, które graliśmy, Wie, te co robi, śmieszne tak. rzuty rożne, czy z Arsenalem, czy z innymi drużynami, tam się wszyscy kotują, ala nie wiem, szarańcza jakaś, tam pod tą bramką, no i on tam sobie w tym świetnie radził z tym, nie? Także, no ale to wiesz, to też moim zdaniem jest jakaś zasługa Carricka, że no on po prostu w tych zawodników wierzy, tak? Nie jest, aż za bardzo, no też, zaraz do tego przejdziemy, że w niektórych aż za bardzo, tak? Troszkę się przywiązuje do tych niektórych zawodników i może nawet do tego sobie przejdźmy pomału, że jak już mówiłem wcześniej, obiecałem, zaczniemy może od Benjamina Šeško. Od zawodnika, który no może na początku zasłużył na to, żeby na samym początku gdzieś tam startować z ławki rezerwowych, tak? Dopiero się wdrażał, nowe państwo, tak? Nowy klub, nowa atmosfera, deszcz, wiatr, śnieg, wichura, no trzeba z tym wszystkim się oswoić, także no, różne rodzaje inne żywienia. Chociaż może on tam ma jakieś dietetyka i sobie tam je tak jak chce. Zresztą czytałem, że on tam do tego dość dużą uwagę przywiązuje. Natomiast no, musiał na pewno gdzieś jakoś się w to wszystko wdrożyć, ale to, co się dzieje ostatnimi czasy, no to gdzieś wszędzie wszystkie, może nie media, ale wszyscy kibice gdzieś tam piszą, że no jednak powinien zaczynać mecze od początku. To jest nasz jedyny napastnik, a my wychodzimy Bryanem Mbeumo, który no, jest pod formą, wyraźnie jest pod formą i no, jak już kiedyś powiedziałem na swoim filmie, jednym czy nawet drugim, Mbeumo powinien rywalizować o miejsce z Amadem Diallo. Natomiast no wiemy, tam mamy jeszcze Bruno i mamy jeszcze niepodważalną też pozycję, myślę, Kuny tak naprawdę, bo Kuna, on może nie być widoczny przez 60 minut nawet, ale on poda Ci takie jedno podanie, które otworzy drogę do bramki. Tak jak mieliśmy tą słynną kontrę, podanie na, nie znam, bo 60 metrów było przynajmniej podania długiego do Mbeumo, ten podaje później do Šeška i mamy bramkę z Evertonem, tak? No to on poda tam jest na tym boisku właśnie. Ale mówię, no Šeško jednak, jak jest w gazie, to moim zdaniem powinien grać, a gdzieś ta gra jest zbyt zachowawcza. Moim zdaniem jest to trochę spowodowane tym, że po prostu walczymy o tą Ligę Mistrzów, o te top 4 i Carrick, no troszkę momentami, jeśli chodzi o na przykład granie z Arsenalem, czy tam City z tymi silniejszymi drużynami, no to może być zrozumiałe, że ta gra jest zbyt zachowawcza trochę. Ale jeśli gramy z drużynami równymi nam, bądź słabszymi, no musisz troszkę więcej zaryzykować, no musisz. Ja powiem tak, że moim zdaniem sytuacja, w jakiej Carrick stawia Benjamina Šeška jest absolutnie niesprawiedliwa i uważam, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby traktować Šeškę jako piłkarza rezerwowego, jako super rezerwowego, jak to niektórzy mówią. Ja się z tą narracją nie zgadzam, jak tylko się da. Šeško jest super rezerwowym, dlatego że został do takiej roli sprowadzony. Dla mnie to jest koniec, kropka. On powinien grać w pierwszym składzie. On za Carricka wystąpił w pierwszym składzie, zdaje się, 2 razy i strzelił 1 bramkę grając od pierwszej minuty. Nikt mi nie powie, że to jest zły rezultat dla napastnika, który jest pierwszy jakby rok w klubie, który rozgrywa swój pierwszy sezon. Šeško wchodził, ratował nam tyłek. Super. Jeżeli jest chłopak w formie, jeżeli jest w gazie, to jakim prawem trener stawia na kogoś, kto w formie nie jest, kogoś, kto dodatkowo nie jest na tej pozycji, którego jakby idealną pozycją nie jest ta, na której właśnie nasz Šeško gra. I to oczywiście odnosi się do Bryana Mbeumo, którego forma jest absolutnie fatalna. I to jest jakby połączone z formą Mateusa Cuni moim zdaniem, bo Cunha wylądował na ławce, jak przyszedł Carrick.
O tym trzeba pamiętać, że dopóki Dorgu był zdrowy, to Kunia był rezerwowym. Dopiero kontuzja Dorgu pozwoliła Kuni wejść. I ja mam wrażenie, że to był taki lekki jakby pstryczek dla Kuni, żeby się ocknął, żeby się obudził. I dlatego on trochę zaczął lepiej grać. Ja chciałbym, żeby wszystkich piłkarzy to się tyczyło, żeby Bryan Mbeumo, niezależnie czy on jest traktowany jak gwiazda, czy on jest traktowany jako nowy piłkarz, sorry kolego, nie nadajesz się w chwili obecnej, siadasz po prostu na ławce. To jest jakby taka informacja dla piłkarza, że my na coś takiego tu nie będziemy pozwalać. Tak. Że ty nie możesz sobie przechodzić obok meczów, bo ja rozumiem, że pozycja pozycją, można trochę Mbeumo bronić odnośnie jego gry, że on nie gra na tej takiej jakby swojej pozycji docelowej, ale on sam powiedział, że po pierwsze on nie ma pozycji, on może grać na każdej praktycznie pozycji w ataku, ale podanie na 5 metrów, czy przyjęcie piłki na 3 metry, które mu odskakuje, to nie jest kwestia pozycji, to jest po prostu kwestia jego dyspozycji, a jest ona słaba i dla mnie Mbeumo powinien dostać taki sam pstryczek, jaki dostał Kunia, że sorry, ale lądujesz na ławce rezerwowych, wejdziesz oczywiście w drugiej połowie, czy wejdziesz pod koniec meczu, ale piłkarze muszą czuć presję, muszą czuć rywalizację. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy po prostu oglądać to, co do tej pory w Manchesterze United. Mieliśmy to za Ten Haga, mieliśmy to za Amorima, że piłkarze, którzy nie byli w formie, w kółko dostawali szansę. Ja bardzo bym chciał, żeby to się skończyło. I nieważne, czy to będzie Szeszko, czy to będzie Mbeumo, czy to będzie Amat, który też wcale nie jest nieskazitelny, czy to będzie Kunia, czy to będzie każdy inny piłkarz, jakiego sobie tutaj podstawimy. W przypadku słabej dyspozycji, oczywiście nie w jednym meczu, tylko na przestrzeni 3-4 spotkań, on dostanie po prostu ławkę rezerwowych, a ktoś inny dostanie szansę, ktoś dostanie nagrodę, tak jak powinien dostać Szeszko, bo jest absolutnie chłopak w formie i dla mnie, tak jak już powiedziałem, nie ma żadnego usprawiedliwienia, żeby traktować go jako rezerwowego. On został rezerwowym zrobiony po prostu na siłę, a robi robotę, robi to, co do niego należy, robi to, co należy do napastnika, czyli wchodzi i strzela bramki. Może, jeżeli będzie grał od początku, będzie strzelał tych bramek więcej, a przede wszystkim on bardziej nauczy się gry Manchester United, bardziej nauczy się ligi, bardziej to wszystko zrozumie. No i bardziej się zgra, tak, z zawodnikami. No, co jeszcze można dodać, no to, że ile razy się ogląda na tego Mbeumo w ataku, to widać tam, że to jest taki mały dzik, ale tam jego przestawiają. Śrośli obrońcy go przestawiają, a jak masz prawie 2-metrowego Szeszko, to chłop nie da się przestawić, tak? Szeszko przede wszystkim wygrywa pojedynki powietrzne i to jest ogromna zaleta. Manchester United bardzo często gra długą piłkę od Lamensa i nie ma tam po prostu do kogo zaadresować. Kunia ostatnio tak, Kunia wygrywał troszeczkę tych pojedynków jakby główkowych, ale Szeszko wygrywa większość. On wygrywa, on zbiera praktycznie wszystkie te górne piłki. Dlaczego my nie możemy tego wykorzystać? I uwolnijmy tego Mbeumo z tego ataku, z tego szarpania się ze stoperami. Dajmy go na ten bok, gdzie on powinien rywalizować z Amadem. Sorry, ja wiem, że Amad jest dobrym piłkarzem, ale Amad to też już nie jest młody talencik, na którego my będziemy patrzyli i będziemy czekali, bo jeżeli oni po prostu nie robią tego, co trzeba na boisku, to trzeba ich rotować. Muszą chłopaki poczuć między sobą rywalizację. Szeszko poczuł rywalizację i wywiązuje się z niej idealnie, bo strzela bramki, on się zrównał chyba w ogóle z Mbeumo. Chyba ma 9 bramek, tak? Chyba tak, w Premier League, więc dla mnie, sorry, ale to inni powinni teraz walczyć i próbować dorównać Szeszce, a nie on im. Tak, dokładnie. Mi się też wydaje tak, właśnie sobie teraz pomyślałem, trochę mi tak wpadło, że chyba tą taką, wiesz, tą grę, taką dobrą, która była i z City i z Arsenalem, troszkę tak zastępowała kontuzja Dorgu. Że jak on grał, on naprawdę nieźle wyglądał. Może to jest, nie wiem, może to moja jaka ułańska szarża z tym myśleniem, ale on tam naprawdę dużo wiatru robił. Ja nie wiem, dużo ludzi tak pisze. Ja się z tym trochę nie zgadzam. Ja się trochę z tym nie zgadzam, bo oczywiście on robił wiatr, ale to nie jest tak, że Kunia nie robi. No nie, nie jest Kunia tak, robi nie jest tak, że nie robi. Kunia robi dokładnie to samo. Kunia wygrywa nam sytuację, strzela, asystuje, wywalcza nam stałe fragmenty gry, więc ja się nie wpisuję w tą narrację, ja nie jestem fanem Dorgu.
Mówisz na skrzydłowego tak średnio go widzisz. Znaczy jakoś. nie, bardziej go widzę na No bo skrzydle niż na obronie. Na pewno nie obrońca, no Bardziej moim zdaniem na pewno nie obrońca. Znaczy, to nie jest tak, że ja nie wierzę, po prostu no nie jestem fanem, nie jestem fanem jakby Dorgu i nie uważam, że tu jakąś wielką zmianą dla Manchester United, czy wielkim, ogromnym osłabieniem jest to, że jego nie ma. Jakby osłabieniem każdy jest piłkarz, którego nie ma, ale no nie kupuję tego, że to Może tak przez, nie, przez ale, brak Dorgu. ale moim zdaniem jest problem, że jeśli na przykład coś w meczu nie idzie, potrzebujemy zmian i potrzebujemy coś zmienić najlepsze, no to nie ma kogo stawić, tak? To Nie ma. wiadomo, tu też Carrick ma mocno ograniczone pole manewru, to nie ma się co oszukiwać, Jeśli byś że tam wpuścił na tej takie, ławce wiesz, rezerwowych nie ma. w 20 minucie na podmężnego rywala takiego Dorgu, no to on by tam wiatraki porobił. Żeby nie było, przydałby się oczywiście, ale no nie. No bo też musimy operować tymi zawodnikami, których mamy, tak? Jakby dla mnie- Wiesz. Dla mnie siadła gra jakby absolutnie. To jakby widoczne jest to, wyniki się zgadzają, bo Carrick ma wyniki jakby niesamowite. Na 10 meczów ma 7 wygranych, 2 remisy i 1 porażkę. Absolutnie fantastycznie. To jest tylko druga jego przygoda. Bez tego by miał jeszcze 2 wygrane i 1 remis. Ale to momentum po City i Arsenalu zaczęło troszeczkę spadać i z każdym kolejnym meczem było hamowanie po prostu, aż wyhamowaliśmy Momentami przepychanie kolanem. do tej porażki. Mam trochę wrażenie, że ta gra polega ciągle na tym samym i że tam nie ma takiego za bardzo pomysłu, Nie ma planu na przyszłość, żeby nie? coś wprowadzić. To jest takie dla mnie trochę tutaj z Carrickiem zastanawiające, bo ja widzę oczywiście reakcje na przykład w drugiej połowie, że czasami oni wychodzą zmotywowani, że chcą odwrócić jakieś tam losy meczu, zagrać trochę lepiej, że walczą w tej drugiej połowie, ale zastanawiają mnie bardzo pierwsze połowy i to, jak oni wychodzą tacy ospali. Nie wiem, czy to nie jest jakiś problem z tym, że ci piłkarze mają po prostu za dużo trochę takiego luzu u Carricka, bo trochę na to zaczyna mi wyglądać. No może być, a też mówię, też mi się trochę wydaje, że to jest właśnie ten problem, że Carrick boi się trochę tak zaryzykować, on bardziej tak gra właśnie zachowawczo, no bo on cały czas mówi, no coś mi idzie, zdobywam punkty, a na celem jest Liga Mistrzów i to jest ponad wszystko. Nie wiem, może taki mu cel został ponad wszystko postawiony przez zarząd i może to jest też warunek, no wiadomo, na pewno to jest też warunek na to, żeby zostać tym trenerem na dłużej, tak? Tym menedżerem. jasne, Także no gdzieś myślę, to może hamować jakieś, wiesz, jakąś kreatywność tego trenera, tak? Może gdyby on miał trochę luźniejsze pole manewru, to może by tam próbował zrobić coś innego, natomiast ja nie chcę go bronić, tak? Broń Boże, tylko mówię, próbuję po prostu gdzieś znaleźć przyczynę tego wszystkiego. To nie jest też tak, że ja krytykuję Carricka za to wszystko, żeby nie było, bo koniec końców on dowodzi punkty, mamy 3. pozycję, jakby dla mnie to jest tak bardzo ponad stan wynik, że sobie nie wyobrażacie. Ja w najśmielszych jakichś snach i oczekiwaniach nie wyobrażałem sobie, Top że my 10. będziemy w ogóle walczyć. Ja uważałem, że top 10 to będzie w ogóle sukcesem w tym sezonie, że wszystko powyżej tego 15 miejsca będzie progresem, bo jakby z logicznego punktu widzenia to tak jest, że nawet 14 by było lepsze. Ale 3. miejsce dla mnie, to ja jestem w skowronkach, jeżeli sezon by się skończył teraz, to ja sezon pod względem wynikowym uznałbym za totalnie udany. Mów, bo ja muszę się napić, bo Dobra. mnie drapie. A więc tak, no, tu już parę rzeczy poruszyliśmy, natomiast no, musimy poruszyć taką rzecz, która no też, to trochę jest taki kamyczek w stronę Carricka, kamyczek w stronę tych jego poczynań. No, kompletny brak korzystania z akademii, z młodych zawodników, nawet nie sadza ich na ławce rezerwowych. Siedzi tam stary, już można powiedzieć stary, w sumie nie taki stary, ale stary, zagrzybiały Malacia, który kosztował nas 1 punkt z Newcastle tak naprawdę, bo ten mecz nam z Newcastle nie poszedł, graliśmy słabo, ale punkt był jak najbardziej do osiągnięcia, natomiast wpuszczenie Malaci, który tam się zachował jak jakiś, wiecie, chłop, który wyszedł pierwszy raz do jakiegoś lasu nocą na grzyby i nie wie, w którą stronę ma iść. On tak na tym boisku wyglądał. Wpuszczenie Malasi to jest absolutnie skandaliczna decyzja i tutaj nie ma nic na obronę tego. To można sobie mówić, że nie było kogo wpuścić i tak dalej. Sorry, Był Heaven. ale można było wpuścić Aidena Heavena, można było wpuścić kogokolwiek z Akademii, byście sobie wymyślili, ale nie Malasie, nie piłkarza, który jest skończony w Manchesterze United pod każdym względem, który nie grał chyba 2 lata, absolutnie. I ja się oczywiście
Ja się zgadzam co do Akademii. Wszyscy, którzy mnie znają, zdają sobie sprawę, jakie ja mam do tego stosunek, jakie ja mam przywiązanie i jak bardzo mocno ja jestem fanem Akademii w ogóle piłkarskich, jakim ja jestem fanem młodych piłkarzy i stawiania i wyciągania ich jakby znikąd i dawania im szansy. Rozumiem trochę to, że Carrick przyszedł jako trochę taki strażak, wiadomo, że nie w takiej sytuacji, jak zawsze sobie wyobrażamy tego strażaka, jak Big Sam czy Sean Dyche, którego swoją drogą łączą z Tottenhamem, także Tottenham idzie po Goata, nie? Ale przyszedł trochę takiej gasić, uspokoić może atmosferę wokół tego wszystkiego, wokół klubu, trochę zamknąć jakby gęby nam, szeroko zwanym influencerom i tak dalej i on po prostu robi to, co do niego należy, bo wyniki się zgadzają. Jakby odnośnie wyników nie można powiedzieć niczego złego. To, że nam się gra nie podoba, to jest inna rzecz, bo ktoś może powiedzieć, że my krytykujemy, ale przecież są wyniki. Tak, ja mówiłem, że jak my będziemy wygrywać każdy mecz 1-0 po samobuju albo strzale dupą, to też się będę cieszył, ale mimo wszystko to ma dawać radość, to ma sprawiać radość też taką z oglądania tego, nie z samych wyników, bo jeżeli sprowadzimy piłkę tylko do wyników, to możemy sobie je śledzić na jakiejś aplikacji, nie musimy wcale oglądać meczów. Ja przez te 90 minut chcę coś czuć, chcę czuć jakieś emocje, chcę mieć po prostu rozrywkę z tego wszystkiego dobrą, chcę się fajnie bawić. Tak ale, jak z Arsenalem myślę. Ale jeżeli chodzi o jakby Carricka, to trochę rozumiem i zarazem nie rozumiem jakby nie korzystania z Akademii, bo jeżeli on nie ma zamiaru korzystać z Akademii, to po co są w kółko te doniesienia, że on chodzi, ogląda te mecze, że on jest praktycznie na każdym meczu małolatów, że ich uważnie ogląda, że są plany włączenia ich do tournée i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że JJ nie może grać, ale są inni młodzi, którzy mogą poczuć chociaż ten mecz i dostać chociażby parę minut, bo są takie momenty, kiedy przydał się ktoś po prostu i wpuszczeniem młodego, ofensywnego piłkarza się praktycznie nie ryzykuje. A oczywiście wpuszczenie kogokolwiek za Malassię to nie było żadne ryzyko, tylko to byłoby pozytywne. Jeszcze mi się wydaje z tego, nie wiem czy się mylę, ale mi się wydaje, że Heben jest lewonożny. Tak. Tak, no to spokojnie by sobie tam poradził na tej lewej stronie. To nie ma wątpliwości. To nie, no ja mówię, jakby zmiana Malassi, nie da się tego wyjaśnić w żaden sposób, nie da się tego wytłumaczyć, nie da się tego obronić i to jest potężny. To jest po prostu potężny taki amatorski błąd moim zdaniem. To jest fatalna decyzja. Ja w ogóle byłem zdziwiony, w ogóle nie dowierzałem, że on wchodzi, wiesz, a myślałem, że jak patrzyłem z daleka, to myślałem, że to ktoś inny wchodzi, ale patrzę Malasia, piszę Malasia, co się dzieje w ogóle, nie? Ja zobaczyłem, że wchodzi Malasia. I to wiesz, to mówię, co on wyprawia? Wiesz, żeby to był jakaś, nie wiem, drużyna z League One, z League Two, nie wiem, gramy jakiś puchar i on go tam wpuszcza, no ale to gramy z Newcastle, tak, z drużyną wybieganą jak konie. No i my wpuszczamy gościa, który gra raz na rok. Totalnie absurdalna decyzja. Nie podoba mi się w Carricku właśnie ten taki... Nie chcę powiedzieć, że beton, ale myślę, że trzeba użyć tego słowa, bo jednak jest mocno, jest zabetonowany ten skład i ja pisząc nawet na grupie, przecież ja mówiłem, że już nawet składu ostatnio nie omawiam, no bo to jakby jest oczywiste, no nie ma sensu, kto tam się pojawi. I to mnie trochę właśnie boli w tej kwestii, że piłkarze po prostu nie dostają tej takiej motywacji po słabych występach. Ja zdaję sobie sprawę, że on ma do wyboru Ugartę, Zirkzę, no to nie jest jakby wymarzona sytuacja do tego, żeby zarządzać całą taką ekipą, ale mimo wszystko taki Joshua Zirkzee jak wszedł, to starał się i się prezentował i mam wrażenie, że nawet dla dobra całej tej grupy powinna być ta rywalizacja wyczuwalna, bo ja mam wrażenie, że teraz to jakby każdy wie, kto będzie grał w kolejnym meczu i po prostu to żadne zaskoczenie widać jest po tych piłkarzach, że w nich nie ma takiego ognia, w nich brakuje tego wszystkiego. To widać jest, jak my zaczynamy mecze. To, o czym ja wspomniałem, że te pierwsze połowy mnie zastanawiają, tam nie ma po prostu takiej chęci do wyjścia i do walki na tym boisku. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu spowodowane tym, że oni czują się zbyt pewnie. Pewnie, tak. To znaczy, też się z tym zgadzam, no moim zdaniem, jedynie jeśli po kimś jest widać i to bez względu, czy to jest pierwsza połowa, czy druga, że ktoś się stara, to na pewno jest to Bruno, któremu zależy oczywiście. I dla mnie tym drugim zawodnikiem, no nie chciał, jest na pewno Harry Maguire, no, który też robi co może, czasem nawet, jak już nie idzie, nawet gdzieś się podłącza na skrzydło, nie wiem, próbuje wszystkiego, tak, żeby tylko pomóc, nie, ale z drugiej strony, co pójdziesz na skrzydło i jeśli masz Mbumo w ataku, no to
te wszystkie dośrodkowania nie mają racji bytu. No, do kogo ty tam wrzucisz tą piłkę? To jeden ma metr w kapeluszu Amat, drugi tyle samo mam Bumbo. No kto tam ma tą główkę wygrać w tym polu karnym? Jeśli nie ma Szeszko, no to właśnie cały czas się kręcimy w koło tego samego problemu tak naprawdę, jeśli chodzi o Karika. Mówię, tutaj nikt go nie krytykuje, bo wyniki są ponad stan i tutaj punkty się zgadzają. Natomiast to, jak pamiętamy Karika, no może nie wszyscy, bo niektórzy są jeszcze tutaj za młodzi, ale niektórzy starsi pamiętają, jak on grał za czasów Sir Alexa Fergusona, to było przedłużenie Alexa Fergusona na boisku. On mu ufał, on dlatego grał, nie dlatego grał, że on był świetnym zawodnikiem, był takim, wiecie, technicznym i bramkostrzelnym. On był inteligentnym zawodnikiem i on potrafił grą kierować i praktycznie nie zaliczał strat piłek, tak, jeśli podawał te piłki. I gdzieś to mnie trochę dziwi, że właśnie takim był zawodnikiem na boisku, a nie do końca tak zarządza z tej ławki rezerwowych tym wszystkim właśnie. On nie ma takich piłkarzy, no. No nie ma, no tu się zgadza, nie ma takich piłkarzy, ale no ja bym się nigdy nie spodziewał, że on wpuści właśnie na przykład Malasię, tak? To jest ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewał po Kariku. Nie, no to był błąd. Ja mam wrażenie, to jest mega inteligentny trener. No, to był po prostu błąd taki. Każdy popełnia błędy, żeby nie było. Każdemu się może zdarzyć pomyłka i każdy może zrobić głupotę w swoim życiu, niezależne czy to jest 20, 30 czy 50-letnia osoba, ale mnie trochę boli to w Kariku, że właśnie nie ma takiej odwagi czasami, że nie ma takiego momentu, zaryzykujmy, zróbmy coś takiego niekonwencjonalnego, niestandardowego. Właśnie jest dużo w nim spokoju, a za dużo. Uważam, że zmiany Karika często są, tu nie chcę mówić, że są przewidywalne, tylko że uważam, że są po prostu za późno, że czasami trzeba podkręcić atmosferę, że jeżeli piłkarz przez 45 minut robi po prostu rzepę na tym boisku, to on już nie wraca. To on już po przerwie nie wraca na boisko. To jest jakby jasny sygnał dla piłkarza, że weź się w garść, ogarnij się i sorry, czy to będzie Amat, czy to będzie Mbumo, czy to będzie Kunia, czy to czasami będzie Bruno Fernandes, bo ja uważam, że on nie powinien być nietykalny. Oczywiście Bruno jest świetny, Bruno jest wspaniały, Brunowi życzę mocno rekordu i liczę, że koledzy mu w tym pomogą, ale każdy piłkarz powinien czuć presję. Bardzo dobrze to jest widać po Kobim, na którego brak rywalizacji bardzo źle wpływa. I mimo, że Kobi Mainu gra nieźle, to ja uważam, że nie służy jego rozwojowi to, że on ma nikogo, kogo mógłby się obawiać. Bo czy Kobi zagra dobry mecz, czy Kobi zagra słabszy mecz, to po prostu on gra w kolejnym. No bo oczywiście jako jedynego rywala ma Manuela Ugarte. To nie jest jakby wina Karika. Ale uważam, że winą lekką Karika jest to, że Ugarte został tak mocno zmarginalizowany, że Casemiro i Kobi nie czują żadnej rywalizacji i mogą robić po prostu cokolwiek na tym boisku, a i tak będą grać. Tak, no co do Majdu, no to on, no można, wiecie, no jest progres w porównaniu z tym, no bo w ogóle gra, tak, bo u Amorima on nie ma najmniejszych szans, był pierwszym do odstrzału, już w zimie może nawet by to było, nawet nie byśmy nie czekali do lata, po prostu się nie dogadywali, wmawiał nam, że się nie nadaje w ogóle, a on teraz gra w reprezentacji, tak, został powołany do reprezentacji na nowo, tak, natomiast on nie gra wielkich meczów, on gra po prostu poprawnie, tak? To są jego poprawne mecze, nie robi jakichś tam błędów, swoje tam przeczłapie po tym boisku, no taki ma styl grania, gra bezpiecznie, dużo nie ryzykuje, tak? Troszkę czasem tam powalczy, ślizg zrobi, ale mówię, ale to wszystko jest poprawne, to nic nie jest ponad coś, no bo żeby było coś ponad, to musisz mieć jakieś liczby, no musisz mieć jakieś asysty, od czasu do czasu jakąś bramkę strzelić. No tego nie ma, bo nie wiem, on właśnie jak mówisz, on tego nie czuje, że on musi powalczyć, że on i tak, po prostu jeśli czuje może to, że on jeśli błędu nie popełni, to on będzie grał, tak, po prostu i nikt nie będzie miał nic do zarzucenia, no ale gdyby miał rywalizację, gdyby miał ostrego rywala gdzieś tam, chociażby takiego Gomesza, tak, z Wolverhampton, który by tam naciskał na niego, no to myślę, że jednak by się bardziej starał jakąś bramkę strzelić, gdzieś coś zaryzykować, wejść w pole karne, no natomiast no w szczególności w pole karne wejść, tak, bo to nie ma nic groźniejszego, jeśli masz jakieś zagranie ze skrzydła i wchodzi tam zawodnik defensywny jakiś, tak, czy ze środka pola, nie, gdzie zawodnicy inni drużyny nie mają tego pod kontrolą wtedy. Natomiast no nie ma, on tego nie próbuje robić i po prostu jak mówisz, no czuje się po prostu pewnie i on po prostu chce bezpiecznie do końca sezonu dojść,
podpisać nowy kontrakt. Tak, dlatego ja uważam, że to jest jakby duży problem, że to problem był za Amorima i problem jest za Karika. Za Amorima moim zdaniem problemem było to, że nieważne jak Kobe Mainu wyglądał na treningach, jak dobrze się prezentował, jak mocno trenował, jak się starał, to i tak nie grał. Tutaj z Karikiem mamy odwrotny problem. Nieważne jak Kobe trenuje, nieważne jak Kobe gra, nieważne jak to wszystko wygląda, a gra ciągle. I to jest dla mnie, przeszliśmy z jednej skrajności w totalnie drugą skrajność, z tego, gdzie piłkarz został tłamszony, nie miał po prostu żadnej możliwości na zaprezentowanie tego, co wypracował sobie na treningach, do takiej skrajności, gdzie piłkarz niezależnie od tego, co zrobi na boisku, to po prostu kolejny mecz dostanie i tak jakby pierwszy skład. I to jest po części to wina Michaela Carricka, bo nie ma się co oszukiwać. Możemy sobie mówić, że w Manchesterze United nie ma po prostu wyboru tych piłkarzy. No, ta kadra jest jaka jest, ja się wielokrotnie wypowiadałem, że ten skład jest po prostu słaby, ten skład jest krótki, że tam nie ma kim grać, ale my sami jako, mówię o naszych trenerach, oni zmarginalizowali piłkarzy, oni ich tak bardzo odsunęli od składu, że pierwszy skład jest po prostu nietykalny, że oni się czują tak pewni siebie, że nieważne jak sobie wyjdą na mecz, że oni mogą wyjść totalnie po prostu niezainteresowani tym, co się dzieje i widzieliśmy to kilka razy, widzieliśmy to w tych pierwszych połowach, a dopiero w drugiej, jak Carrick miał z nimi te dodatkowe 15 minut w przerwie, widać było wstrząs, widać było, że po przerwie wychodziła inna ekipa z innym nastawieniem i ja mam po prostu wrażenie, że ci piłkarze sobie wychodzą zagramy sobie mecz i tyle. No tak trochę mam wrażenie, że pod tym względem Carrick jest za luźno, mam wrażenie, w Manchesterze United trochę. Na pewno chciał ściągnąć z nich presję, nie? Tylko że chyba może trochę poszło to zbyt skrajnie, to zdejmowanie tej presji i przerodziło się w takie właśnie, a jakoś to pójdzie, nie? Jakby nie było, jakoś to pójdzie, jakoś tą bramkę wciśniemy, nie? Bądź co bądź. Natomiast no tak się daleko nie da zajść. Co do Mainu jeszcze, to też mi się wydaje, że częścią tego jest to, że on jest wychowankiem, nie? I też no, gdzieś może Carrick wewnętrznie czuje, że no wychowaniak, no trzeba na niego stawiać, tak? Nie, no pewnie. Ja nie mówię, że na Kobiego nie trzeba stawiać, bo ja bardzo mocno chciałem, żeby Kobe dostawał szansę. Ja w kółko o tym gadałem. I Kobe gra, moim zdaniem on gra dobrze, on gra oczywiście, ludzie twierdzą, tak jak nawet ty wspomniałeś, że człapie, tylko że ludzie mylą jakby, bo człapanie to jest bieganie wolno, tak. Kobe biega wolno, on sobie biega, on sobie truchta, ale on biega dużo. I ludzie tego jakby nie rozróżniają, że człapanie to nie jest koniecznie jakby coś negatywnego. Ja to zresztą pisałem wczoraj. Nie. Pisałem wczoraj chłopakom na grupie, jak sobie oglądałem tą Anglię, że czekam jak do nas przyjdzie wreszcie w końcu podpiszemy Adama Whartona, jaki będzie ryk kibiców Manchester United, jaki będzie wrzask, że Wharton kupiliśmy człapaka za 70 milionów. Ludzie, którzy nie znają Whartona, niech się po prostu przyszykują, że dostaną kogoś takiego, kto właśnie człapie po tym boisku. Ale to nie jest piłkarz nie musi biegać, sprintować przez całe 90 minut, żeby wykonywać ciężką i dobrą pracę. No nie, to trzeba się umiejętnie ustawiać na boisku, żeby wiedzieć, kiedy piłkę przechwycić, przewidzieć podanie przeciwnika. Tak, i u Kobiego mi trochę brakuje u niego wejść takich ofensywnych i chciałbym, żeby Carrick jakby właśnie, bo on tutaj zagubił. Ja tutaj jakby od Carricka wymagam, żeby on trochę tych piłkarzy pokierował, żeby on porozmawiał z Mainu, że słuchaj, masz umiejętności techniczne, masz dribbling, masz balans ciała fajny, wykorzystaj to czasami w pewnych momentach meczu, spróbuj to wykorzystać, przedrybluj kogoś, spróbuj podłączyć się trochę mocniej ofensywnie, spróbuj rzucić jakąś długą piłkę, może zagraj jakieś podanie prostopadłe, ale to dla mnie jest jakby, ja nie chcę tego kierować w stronę piłkarzy, ja chcę to skierować w stronę Carricka, bo on grał w piłkę, on teraz jest trenerem, i on powinien, szczególnie tych młodych, bo ja oczywiście nie wymagam od Carricka, że on powie Bruno Fernandeszowi, jak on ma grać. Myślę, że Bruno wie. Oczywiście on też powinien słuchać, to nie tak, że masz Bruno piłkę i sobie graj, ale w przypadku takich piłkarzy jak Kobe, to ogromną rolą Carricka jest to, żeby on ich poprowadził. Młodych, czy to piłkarzy, czy to ludzi, to ci starsi, którzy są nad nimi, muszą ich ukierunkować, trochę im podpowiedzieć, trochę im coś zasugerować. A trochę mam, tak jak już powiedziałem, ja mam trochę wrażenie, że to za bardzo polega na piłkarzach i na tym, co sami piłkarze mogą z siebie jakby wydobyć. Brakuje mi w tym wszystkim takiego przekazu, że Carrick coś jakby robi, coś więcej Takie od nich pieczątki, po nie? prostu Carricka chce, w tym wszystkim. No bo
nie wiem, może on powinien wziąć, nie wiem, na jakąś rozmowę tego Majnu i na przykład, dajmy na to, nie wiem, pokazać mu mecz, ten, w którym wszedł z Lyonem. Pewnie. Przy tym meczu, gdzie on tam wtedy wszedł, Pewnie. No to też co może tam się tak działo? jest, może oni rozmawiają, może do tych piłkarzy nie dociera to, co Carrick chce, bo to też różnie może być. My oczywiście tutaj sobie gadamy jakiś tak nasz punkt widzenia. tak, nie jesteśmy w ale, szatni. ale mi się po prostu właśnie, może nie wydaje, ale ja chciałbym, żeby do czegoś takiego dochodziło, żeby widoczna była zmiana. Mówimy tutaj na przykładzie oczywiście Kobiego, bo to jest młody piłkarz, młody pomocnik, który potrzebuje takiego mentora, który go poprowadzi, a Carrick jako były pomocnik ma jakby wszystko, żeby Kobiemu podpowiedzieć parę rzeczy, po prostu skierować go w stronę rozwoju na zupełnie inny poziom niż to, co jest, bo mam trochę wrażenie, że Kobi tak się zatrzyma i tak po prostu sobie gra piłkę i tyle. I nie ma tam nic takiego, co by mi pokazywało, że on jest lepszy. I chciałbym, żeby Carrick po prostu potrafił to wydobyć, potrafił jakby skierować tego Kobiego na dobrą stronę. Wiecie, Kobi to jest teraz taki, wiecie, taki statek, taki wycieczkowy, który sobie płynie, przez ocean płynie, na fale mu nie są straszne, tak sobie powoli płynie do celu, nie? I wiesz, tym celem jest 90 minuta, końcowy gwizdek i No, tak, coś w tym jest. i tak wiesz, i nie skręci ni w lewo, ni w prawo, tak sobie spokojnie tego. No ale no, nie wiem, może coś będzie innego. No, w tym sezonie się chyba raczej bym nie spodziewał, ale nie wiem, jak sądzisz, czy gdyby Carrick jednak zakończył, jednak by został, to myślisz, że on ma jakiś inny pomysł na tą drużynę? Że nie wiem, będzie w stanie... Ja mam nadzieję, No wszystko- ja mam nadzieję, nie? Wszystko zależy też pewnie od transferów, jakie transfery byśmy dokonali, ale bo już sobie to raz powtarzaliśmy, jak pamiętasz, ja na swoich filmach, że policzyliśmy, że Ruben Amorim, który przepracuje lato, że wejdziemy z kopyta, tak, w ten sezon. Oczywiście tam wiele na początku nie zakładaliśmy te top 10, top 8, ale mimo wszystko w głębi duszy gdzieś wierzyliśmy, że z kopyta wejdziemy w ten sezon, jasne. a jednak weszliśmy jak weszliśmy. A także tutaj też chciałbym w to wierzyć, że jeśli zostanie Michael Carrick, że ma jakiś pomysł, ma jakiś plan, że jeśli zawodników jakichś ściągniemy, to będą zawodnicy, których on zatwierdzi, że to nie będzie, że to sobie zarząd coś wymyśli, że sobie Radcliffe coś tam wymyśli, żeby VIP-owskie sektory zadowolić, tylko wiecie, że to będzie faktycznie potrzebny zawodnik dla Carricka, tak? I że on gdzieś bardziej pójdzie w tą młodzież. Wiemy, że takie każde tournée, to jest, zabiera się tam po 5-6 młodych, żeby się oswajali, tak? I pewnie J.J. Gabriel zostanie zabrany, tak samo może czy do Obi zostanie zabrany, może Lacey zabrany. Myślę, że zostanie zabrany, bo on już się pokazał z dobrej strony i ja w ogóle jego bym chciał jeszcze zobaczyć tak naprawdę do końca sezonu. Jeszcze trochę meczów zostało, chociaż żeby tak w 2 meczach gdzieś wszedł na jakieś 20 minut. Myślę, że coś wejdzie. pokazał. Lacey wrócił po kontuzji, myślę, że wejdzie. Ja powiem, uważam, że jeżeli Carrick zostanie, może nie zobaczymy mocno innego Manchester United, Michaela Carricka w nowym sezonie, nawet po transferach i tak dalej. Uważam, że będą dostawać szansę piłkarzy z akademii, że będą powoli oni wprowadzani. Jeżeli Carrick będzie pracował jakby od początku, nie będzie on tym strażakiem jakby sezonu, tym gościem, który wchodzi i musi jakby naprawiać coś po kimś, to mam wrażenie, że cała drużyna będzie wyglądała inaczej. Oczywiście będzie inny skład, bo transfery będą, odejścia piłkarzy też będą, więc na pewno Carrick będzie miał trochę innych zawodników. Liczę, że lepszych, liczę, że kilku takich, których ja bym chciał w tym klubie, których ja jakby polecałem, których transfery afirmowałem jakby swoim w kółko gadaniem o tym i ja, dopóki jest szansa, to ja liczę na środek pola Anderson i Wharton. To jest jakby coś, co musi się stać w Manchester United. Ale podobno z dołu tonali w grze jest ostro. Tak, jak najbardziej. To też już o tym gadaliśmy i uważam, że będzie mocniejszy ten Manchester United w kolejnym sezonie i nawet jeżeli Carrick zostanie, a ja uważam, że jest duża szansa, że on jednak zostanie na kolejny sezon. Przede wszystkim jest tanim trenerem, nie? Jest wiele tańszym niż jakąś gwiazdę ściągniesz. Jest tańszym, jest takim, który na pewno się z nimi dogada, nie będą sobie robili na złość, nie będą sobie robili jakby pod górkę. I chyba zarząd sobie też kupuje taki spokój, bo jednak Carrick ma za sobą pewno. kibiców, tak? Na pewno. Ja w ogóle uważam, że odnośnie Carricka, jeżeli my mamy iść po jakiś wynalazek typu, nie wiem, Glasner albo nawet Iraola, Glasner to chcemy wracać na Morima. Tak, to ja jestem na nie. To ja uważam, że powinien zostać Carrick. No ja ogólnie do tych nazwisk wszystkich, które są przedstawiane w mediach, to jestem dość sceptyczny. Ja wiem, że może wiecie, Nagelsmann by się spisał, tak? Może by się spisał, chociaż pewności nie mamy, tak? Bo
On nigdy w Anglii nie był piłkarzem, żadnym tam nie był, żeby grać kiedyś w Anglii czy coś. On tego futbolu nie zna. Zna go z opisów, zna go może z książek. To. No Nagelsmann. Okej, sorry. Przecież wiesz, no, Nie, no tak. Jakby... to nie ma pewności. On jest dobrym trenerem, nie ulega wątpliwości, ma fajną wizję, jest dobrym trenerem, ale wiesz, no, czy on by podołał temu wszystkiemu? Ja jestem fanem w ogóle Juliana Nagelsmana. Ja mówiłem to wielokrotnie, że to jest jeden jakby z takich moich wymarzonych menadżerów dla Manchester United. Ja chciałem jego przed Amorimem. Bardzo mocno chciałem Nagelsmana, mówiłem o tym kilkukrotnie. Ale teraz ja mam wątpliwości. Ja mam wątpliwości co do stawiania na takiego trenera młodego. To nie jest oczywiście tylko związane jakby z wiekiem. Ja zaraz jakby przedstawię też swoją opinię o dużych nazwiskach, bo niektórzy się czegoś takiego domagali. Ale ja się trochę boję, że to właśnie będzie coś podobnego do Rubena Amorima, że postawimy na młodego, zdolnego, ambitnego gościa, upartego też bardzo, który nie daje sobie wchodzić na głowę, bo wiemy, że Nagelsmann nawet miał tam, prowadząc Bayern, sytuacje takie, że Lewandowski nie był traktowany jakoś wybitnie przez Nagelsmana. Był sadzany, był zdejmowany, był rotowany, co też jakby po części pewnie doprowadziło do tego, że Nagelsmann jakby popadał w konflikty i ja się obawiam, że taki gość w Manchester United na teraz to będzie po prostu duży problem. Po pewnym czasie, może nie od razu, ale to dojdzie do kolejnego problemu takiego jak z Amorimem na poziomie ego, na poziomie wchodzenia sobie w kompetencje z naszą dyrekcją i mam trochę wrażenie, że bardzo mocno zrobiliby sobie pod górkę, wybierając kogoś takiego. Tak, no w ogóle możecie pisać w komentarzach, co wy tym wszystkim sądzicie, o tym, co tutaj mówimy i na temat, kogo byście mogli widzieć na miejscu Carricka, chociaż no mówię, no ja mam tutaj duży w sobie sceptycyzm, jeśli chodzi o czy Nagelsmana, czy nawet, możecie się zdziwić, ale nawet De Zerbiego, bo o ile poszło mu w Brighton, o tyle, no widzieliście we Francji, totalna padaka tak naprawdę tam zwolnili go, nie podołał. Więc Tak? jaką mamy gwarancję? Ja to nie wiem. No nie, przecież No ja nie ma oglądam. go we Francji. Ja to wiesz. Nie podołał i no niestety. Mi ludzie nie wierzą, że ja nie oglądam innej piłki. Ja naprawdę, ja nie oglądam Ligi Mistrzów, ja nie oglądam innych rozgrywek, ja nie wiem, gdzie grają piłkarze. Mi jak ktoś mówi, że na przykład jakiś dobry piłkarz gra w jakimś klubie, mów, zaraz sprawdzimy. Ja muszę poszukać, poczytać, pooglądać, bo ja naprawdę, ja nie śledzę żadnej innej piłki poza angielską. Ja wolę sobie film obejrzeć, serial, niż oglądać Ligę Mistrzów. Ja nawet nie pamiętam, kto grał w finale ostatnim, ja nie oglądałem, mnie to nie interesuje zupełnie. Dopóki tam nie będzie Manchester United, to ja nie będę oglądał. Może jak będą dwie angielskie drużyny w finale, to wtedy obejrzę, bo będę się czuł trochę jakby to było jakieś FA Cup albo coś, to wtedy może obejrzę. Ale ja nie wiem. Ja za De Zerbi, Jak zwał, tak jest. Jakby, ja nie mam nic przeciwko gościowi, ale no... Ja nie wiem, jak on sobie radził tam w tej Marsylii. Ja wiem, jak sobie radził w Brighton. No ja ci mogę już powiedzieć, jak sobie radził. 11 lutego zwolniony po przegranym meczu 0-5 z Paris Saint-Germain. A to z Paris Saint-Germain to no ale, no wiesz... Nie, no jasne, to jest przeciwnik duży, nie? No bo to wydaje się, że Marsylia to taki drugi klub, nie? Taki powinni rywalizować tam jako tako. Chociaż z PSG rywalizować w ale to lidze, tylko też. była, wiesz, to była tylko kropla, która przelała czarę goryczy, można Także powiedzieć. nie, dla mnie De Zerbi, Glasner, chociaż dużo zwolenników, ale... Pochettino, kto tam się, Iraola, kogo jeszcze oni tam wymieniają? Nagelsmana też do tego dorzucę, bo mimo, że ja go lubię, to ja uważam, że to nie jest dobry pomysł. Luis Enrique, do tego zaraz sobie troszeczkę przejdziemy. To tych nie licząc Luisa Enrique, absolutnie nie. Ja uważam, że nie powinien zostać Michael Carrick. Co do Luisa Enrique, raz, że uważam, że to chyba jest trochę niemożliwe, żeby on do nas trafił. Tak. A dwa... Mogło być ciężko. Uwielbiam Luisa Enrique jako gościa. Chciałem go bardzo dawno temu, jeszcze przed Ten Hagiem. Ja chciałem, żeby ktoś taki, bo ja uważałem, że Luis Enrique to jest gość, który pomoże nam w rewolucji, w szatni, który wywali Leni, wywali tych piłkarzy a la gwiazdorów niepotrzebnych i tak dalej. Nie wiem, czy Luis Enrique przyszedłby i współpracowałby z Beradą, z Wilcoxem, z tymi wszystkimi ludźmi, tak jak oni by chcieli. Czy to nie jest gościu, który by nam tu zrobił jazdę na poziomie, nie wiem, Antonio Conte i tych wszystkich takich różnych furiatów, którzy przychodzą na pół sezonu, ze wszystkimi się kłócą. I czy to nie doszłoby do tego? Jeżeli byłaby możliwość sprowadzenia Luisa Enrique, to ja byłbym na tak. Ja Michaela Carricka
z takich ludzi, o których się mówiło w stosunku do Manchester United, poświęciłbym jedynie dla 3. Dla właśnie Luisa Enrique, dla Thomasa Tuchela i dla Hansiego Flicka. Ale Tuchel nie przyjdzie, Flick nie przyjdzie i moim zdaniem Enrique też nie przyjdzie, więc dla mnie raczej zostanie Michael Carrick. I w sumie ja nie mam z tym problemu, ja nie mam z tym żadnego problemu. Będę się cieszył i wspierał każdego, ktokolwiek by nie był trenerem Manchester United. Oczywiście poza jakimiś tam paroma osobami, na przykład jak Southgate wyleciał mi z głowy, teraz sobie przypomniałem, Nie no, to byłaby już w ogóle. nie chciałbym Southgate'a na żadnym poziomie i w żadnym jakby momencie. To byłaby masakra. Uważam, że jeżeli my mamy brać jakiś wynalazek, to nie ma po prostu sensu. Bo nie ma gwarancji, nikt nam nie da gwarancji. Wracając jeszcze do tych dużych nazwisk, to my mieliśmy już duże nazwiska w tym klubie. No Mieliśmy tak. Van Gaal, to było wielkie nazwisko, Mourinho tak Też. samo. I czy oni nam dali to, co my tak de facto byśmy chcieli? Mourinho potroszę, ale No, koniec końców Mourinho przynajmniej skończył trofea. słabo. Koniec końców skończył słabo. Mieliśmy zdolnych, mieliśmy rewolucjonistów, mieliśmy dobrych wujków jak Ole. I to wszystko nas zaprowadziło do momentu, w którym jesteśmy teraz, gdzie my znowu Tak. się zastanawiamy, kto kolejny nam sprawi. Duże nazwisko nam niczego nie gwarantuje. Młody talent nam niczego nie gwarantuje. Carrick też nam niczego nie gwarantuje, ale zasadzie Carrick już tu jest. Tak. I moim zdaniem Carrick Ma wyniki przede wszystkim wynikami się broni, a to jest jakby najważniejsze, bo my sobie możemy krytykować styl. Myślę, że ludzi takich jak Radcliffe i tak dalej styl Manchester United nie będzie interesował, ich będą interesować wyniki, a wynikami Carrick się broni i to jest, uważam, świetne jakby podsumowanie tego, czy on powinien zostać ewentualnie, czy nie, bo myślę, że wokół tego się teraz Tak. kręcimy i nie ma jakby wielu podstaw do tego, żeby Carricka po prostu wywalić, bo załóżmy, że przychodzi, nie wiem, Julian Nagelsmann, jak już o nim tak troszeczkę szerzej rozmawialiśmy. Nie ma gwarancji. Mamy rok i 2 Nagelsmana i jesteśmy w tej sytuacji, co za Morimem, że jest awantura, są kłótnie, musimy się go pozbyć. Idziemy 3. raz po Carricka? No dokładnie. Jako tymczasowego? Chyba nie wiem, czy by przyszedł. Jakby, no, myślę, żeby Proszę. przyszedł, ale... No chyba, że ktoś by nam go podebrał i tam by robił karierę, tak? ale mam trochę wrażenie, że to byłoby pośmiewisko po prostu duże, także ja uważam, że lepiej zostawić Carricka, oczywiście nie dawać mu 5-letniego kontraktu czy tak dalej, ale zostawić go i zobaczyć, jak Wiesz, to będzie wyglądało. Największym byłoby pewnie policzkiem dla nas wszystkich kibiców, gdyby na przykład takiego Carricka nie było i on by na przykład poszedł do Tottenhamu i przyjechał do nas i nam wklepał, nie wiem, z 3, 4. Ale to będzie tylko w pucharach, bo oni w Championship w przyszłym sezonie. Więc No tak, walczą zaciekle, no ale tam kolejny Tak. trener już tam, jak wiadomo... Sean powiedział, że nie idzie tam, znaczy nic o tym nie wie. Także Nic o tym nie wie. zobaczymy. No to jeszcze ktoś się kręcił w koło tego. No, Wiecie, jak ktoś tam także- się kręcił, jakiś trener. Ja mogę. Ja chętnie. No każdy by Przeprowadzę dał się. radę chyba. Ja mogę do Tottenhamu. W każdym bądź razie, jeszcze jeśli chodzi o Carricka, no, trzeba jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę, wiecie, drodzy widzowie. To, jak nam rozpieprzył drużynę ten hak, a później, i to swojego szrotu naściągał, łącznie z Malasią, to jak później dołożył kwadratowych kół Amorim, to jak teraz wyglądamy, to jest, to wiecie, to jest niebo a ziemia i to jest i tak wielki, naprawdę wielki szacun dla Carricka, że on to pozbiera w ogóle do kupy jakoś, nie? Jasne. Jakby wielki, ogromny szacunek i ja jestem bardzo wdzięczny, że trafiło na Carricka, że on nam dowozi te wyniki, jakby chwilotrwaj, to się przyjęło u mnie na kanale i niech to trwa, niech ten Manchester United nawet będzie taki męczący do końca tego sezonu, bylebyśmy dowieźli to miejsce gwarantujące nam Ligę Mistrzów, mimo że ja Ligą Mistrzów trochę gardzę, ale ja sobie zdaję sprawę, jakie to daje możliwości Manchesterowi United i po prostu chcę, poza tym będzie więcej meczów, nie tak, będzie ale przerw niemalże miesięcznych No. między meczami, nie będziemy grać w te Tragedia. cholerne poniedziałki i tak dalej. Będziemy po prostu mieli możliwości ściągania piłkarzy, którzy będą chcieli tu przychodzić, bo będziemy grać w europejskich pucharach. Także jakby chwała Carrickowi za to, co zrobił dla Manchester United, przychodząc już po raz drugi i jakby ratując ten klub, wyciągając go i teraz udowadniając, że potrafi w tę ligę, że potrafi sobie poradzić, że potrafi przejąć drużynę w trudnym dosyć momencie. Może nie wynikowo, bo my w tabeli zdaje się byliśmy na 6. miejscu, mimo że ta tabela była taka mocno spłaszczona i tam te różnice były niewielkie, no to przejął w takim trudnym momencie bałaganu PR-owego
i tak dalej. I po prostu to ogarnął, bo zrobił się spokój. Oczywiście mówiliśmy my wszyscy wielokrotnie, że to tak będzie, że to jest taka decyzja trochę, żeby nas wszystkich fanów uspokoić, bo Carrick, bo legenda, bo swój człowiek. I przykryliśmy Ale tym transfery zimowe, pewnie, których nie ale było. Też, tak, ale też właśnie on nie dostał wsparcia, ale przyszedł na tym, co ma, jakoś tam rzeźbi. No nie narzeka, Wyniki nie narzeka. ma, ma, wiecie, 7 zwycięstw w 10 meczach. Myślę, że to jest coś, za co trzeba po prostu Carricka pochwalić i tak jak ja już powiedziałem, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby Carricka po prostu jakby wywalić i zastąpić go kimś losowym. No nie, ale też wiesz, trzeba pamiętać, znaczy Carrick powinien pamiętać, no myślę, że z tego zdaje sprawę, bo jak już powiedzieliśmy, jest bardzo inteligentnym trenerem, bardzo inteligentną w ogóle osobą i to, że na przykład no ten Šeško trochę mu tych punktów nałupał, nie? Tymi swoimi bramkami, że gdyby nie on, to mogliśmy te mecze, tak jak na przykład z West Hamem, bodajże tak jasne. przegrać, tak? Gdzie on tam w Możemy końcu powiedzieć, strzelił żeby to... pozytywnie jakoś zakończyć, że nos trenera, że wpuścił napastnika i mu strzelił bramki. No. Strzelają bramki rezerwowi u Carricka. To jest ważne. Za Amorima kurwa nie strzelali. No właśnie i takie jeszcze pytanie. Czy ty sądzisz, że gdyby Amorim został na stanowisku, to my byśmy byli teraz gdzieś w top 3? Czy byśmy raczej Nie. lecieli w otchłań? Nie, uważam, że bilibyśmy się o między tam gdzieś 6 a 10 raczej. Uważam, że nie bylibyśmy w trzecim. No, mi też Przegralibyśmy się tak raczej. wydaje. Na pewno nie wygralibyśmy tylu meczów jakby co Moim zdaniem z wygraliśmy za Arsenalem byśmy nie Carricka. dali rady. Nie ma opcji. Amorim udowadniał całą swoją karierą, że nie jest w stanie wygrać kilku meczów z rzędu. Udało mu się to chyba raz. No nie. Uważam mimo wszystko, że ostatecznie decyzja o zwolnieniu Amorima była dobra. Ja krytykowałem bardzo mocną decyzję samą. Nie samo to, że Amorim wyleciał, tylko to, że po prostu zarząd zrobił sobie jakby z gęby cholewę, mówiąc, że oni są, że to jest projekt na lata, że oni są cierpliwi, to Tak. tamto, sramto, a nagle z byle czego jakby wyrzucili Amorima. Ale ostatecznie przysłużyło się to Manchesterowi United, bo będziemy w Lidze Mistrzów, uważam, że z Amorimem byśmy nie byli. Uważam, że wywaliłoby się to, Abyśmy że w porach nie byli. że po prostu byśmy nie grali tak, jak gramy teraz. Bruno Fernandes nadal grałby defensywnego pomocnika, tracilibyśmy dużo bramek, byśmy po prostu... Uważam, że wiele meczów z tych takich wyciągniętych byśmy zremisowali. Tak, no. Byśmy po prostu nie podołali. Ja na przykład nie wierzę w to, żebyśmy wygrali z Arsenalem. Myślę, że może jakimś cudem byśmy, nie wiem, Na pewno nie oba mecze byśmy wygrali. City wygrali może Ja 1-0, też nie wierzę, bo żebyśmy- City było na ten moment tak słabe, że tam każdy ich Tak. tłukł w tym momencie, więc Nie może uważam- 1-0 byśmy gdzieś tam przepchnęli ten mecz. Natomiast nie wierzę, żebyśmy, wiecie, żebyście w ogóle odwrócili kartę z Arsenalem, bo pamiętam jaki to był mecz, to był chyba, no moim zdaniem, taki najlepszy, najbardziej emocjonujący mecz za kadencji Michaela Carricka, ten z Arsenalem. Pamiętam go bardzo dobrze, bo jak niektórzy wiecie, niektórzy nie, byłem na wakacjach wtedy i tam była dość duża zmiana czasowa, ja ten mecz oglądałem o 12 w nocy i oko mi się zamykało do momentu, aż ten mecz się zacznie, ale no twardo tam trwałem, żeby ten mecz obejrzeć, bo tak bardzo chciałem zobaczyć, co pokaże, wiecie, Carrick w meczu z Arsenalem, tak, co pokażą jego zawodnicy. Po dobrym meczu z City, tak, gdzie dobrze tam wyglądaliśmy i tam powinniśmy im wsadzić jeszcze ze 2 bramki, co prawda strzeliliśmy, które zostały nieuznane, tak, natomiast tam ogólnie ten powinien się zakończyć spokojnie ze 4-0 dla nas i to jak później poszliśmy właśnie z tym Arsenalem, to ja oglądam, mówię, Boże kochany, mówię, co się dzieje, no zbawca przyszedł normalnie, no łupiemy ich, jak nie wiem, i jeszcze wiesz, mamy te 2-2, mówię, no kurde, to chociaż ten remis będzie, ale tutaj Kuna wchodzi, jak on tam w ogóle w sobie złamał, jak on to pięknie, ładnie, on to nie był jakiś silny strzał, ale dobry technicznie, Ja byłem w Polsce, jak ten mecz. To w była- Polsce oglądałem. no tak, Ale- pamiętam. Tak, także musimy w ogóle kończyć, bo mi siada gardło. Tak, już też Dla mnie jest za Paweł długo, siadać. dla mnie to jest za długo już trwa i ogólnie tak, czekajcie, Stafi mów, Tak. ja się napiję i coś jeszcze powiem na koniec. Tak, ogólnie trzeba podsumować to tak, że no po pierwsze, doceńmy to, że to jaki zastał za przeproszeniem burdel tutaj po tych 2 trenerach, po Ten Hagu i po Amorimie, to jak zawodnicy byli w ogóle zdezorientowani, co mają grać, gdzie mają grać, na jakich pozycjach mają być, to mówię, to jest no, naprawdę duży szacun dla Carricka, że on to pozbierał, że on tą drużynę wziął, uspokoił, gdzieś ten swój spokój przeniósł na nich, że gdzieś oni
w tym momencie jak grają, to raczej nie panikują na tym boisku i gdzieś dalej wierzą, nawet jak jest wynik niekorzystny, wierzą, że są w stanie to odrobić. Nie zawsze się to oczywiście udaje, tak, no bo to jest tylko piłka nożna i jest czasem słabszy mecz, tak jak na przykład mecz z Newcastle. Był też nie najlepszy mecz z West Hamem, no ale koniec końców mamy 3. miejsce. Mamy naprawdę dużo punktów zdobytych i gdzieś no ten Michael Carrick, jak ten chomik tam gromadzi te punkty i no ja myślę, że no wierzę, że jeśli nie te top 3, to na pewno top 4, to my na koniec sezonu jednak osiągniemy i gdzieś ta będzie upragniona Liga Mistrzów i te mecze, jak już mówił Łukasz, w środku tygodnia i przede wszystkim, wiecie, po pierwsze dodatkowe pieniądze, tak, mówimy tutaj gdzieś o 100 milionach, tak, euro dodatkowych dla klubu, plus no, masz Ligę Mistrzów, no to jest świetna karta przetargowa dla wielu zawodników, dla takiego Whartona to jest naprawdę dobra karta przetargowa. Ja się zgadzam. Ja powiem tak, na już taki sam koniec. Ostatnie rzeczy, które Carrick przyszedł, uporządkował wiele rzeczy, uspokoił trochę atmosferę wokół klubu. Drużyna zaczęła wyglądać po prostu jak drużyna. Zaczęliśmy grać prostą piłkę, czasami nie chcę powiedzieć, że prymitywną, po prostu prostą piłkę, zwykłą, taką do jakiej Manchester United, my fani jesteśmy przyzwyczajeni, bez szukania jakichś nie wiadomo jakich taktyk, cudów, rozgrywania. Uwolnił trochę piłkarzy, może troszeczkę aż za bardzo, poustawiał piłkarzy lepiej na swoich pozycjach. Ja uważam, że osiąga wyniki absolutnie fantastyczne. Biorąc pod uwagę to, co ma, to w jakim momencie do klubu przyszedł, to jest dla mnie szapoba wielkie dla Michaela Carricka i po prostu jestem całym sobą za tym, żeby Carrick dostał wsparcie i żeby po prostu miał okazję. A jeżeli ktoś po prostu da mu odpowiednich piłkarzy, a odpowiedni piłkarze to są tacy, jakich ja polecam, jeżeli ktoś nie wie, to niech sobie wejdzie do mnie i posłucha, jeżeli ktoś zna mnie, no to dokładnie wie, jakich piłkarzy ja polecam i z takimi piłkarzami uważam, że Carrick zrobi jeszcze lepszą robotę i Manchester United będzie po prostu jeszcze silniejszy. Może nie będzie od razu z nimi walczył o mistrzostwo, ale uważam, że walka o Ligę Mistrzów to będzie jakby już standardem, a po jeszcze jednym jakby letnim oknie transferowym to będzie już prawdopodobnie gotowa drużyna, żeby naprawdę rywalizować o tytuł. I czy to będzie Carrick, czy to będzie ktokolwiek inny, kwestia wejścia do Ligi Mistrzów jest absolutnie kluczowa, żeby ta drużyna się zmieniła, żeby ta drużyna została odpowiednio wzmocniona. I tyle. I to by było na tyle ode mnie. Mi naprawdę autentycznie siada mi gardło, dla mnie to już jest za dużo rozmawiania tutaj. Wiecie, Ja muszę go powoli trochę kończyć. przetrzymać, przeciągnąć, bo wiecie, aż tak często się nie widujemy, tak, ze względu na odległość, mimo że mieszkamy obaj w jasne. Anglii, ale no, wiecie, no, na co dzień się nie widujemy, bo każdy ma też swoje obowiązki i wiecie, tak, żeby się zgrać, to też trzeba wcześniej się umówić i Jest tak dalej. ciężka, Nie? mi internet nie domaga, żeby No, internet jeszcze koledze nie domaga. żeby zrobić odcinek online, także Tak, niestety. były takie plany, żeby online się połączyć, żeby online coś nagrać, żeby sobie ułatwić, no ale jak widzicie na razie to niestety. nie idzie. Walczę z tym, Tak, ale nie idzie. walka trwa, może na drugi sezon coś się uda jeszcze wykatulać. Zobaczymy. No w każdym bądź razie, wiecie, jeśli Wam się taka forma podoba, że od czasu do czasu, no piszcie w komentarzach u mnie, czy u Łukasza na kanale, wiecie, to postaramy coś się jeszcze zorganizować, tak? Jeszcze się spotkać, coś nagrać, tak, także, tylko żebyśmy mieli jakiś odzew, czy w ogóle, wiecie, ma to sens, czy Wy chcecie czegoś takiego słuchać, coś takiego oglądać, bo to jest już takie, mam wrażenie, takie studio przedmeczowe i pomeczowe, tu już trochę gadamy, no, Tak. o tym wszystkim, no ale jak już powiedziałem, no, to będzie taki solidny materiał taki dla ludzi, którzy, wiecie, nie wiem, wyruszają gdzieś może w trasę pociągiem, czy samochodem gdzieś jadą, czy w ciężarówce są na przykład i mają daleką trasę gdzieś i sobie mogą czegoś posłuchać, tak? Niekoniecznie oglądać, bo tutaj naszych mord nie ma co oglądać, tak? Ale przynajmniej sobie gdzieś tam posłuchać w tle, tak? Także piszcie, czy coś Wam takiego się podoba, czy chcielibyście więcej takich materiałów, to my oczywiście mówię, w miarę możliwości, jeśli mamy czas, to jesteśmy chętni, żeby się spotkać Tak zawsze jest, jak najbardziej. i pogadać, tak? Jak najbardziej, ja też wszystkich serdecznie pozdrawiam, dziękuję Ci za zaproszenie. Nie ma sprawy. na To ja odcinek. dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Tak jest. Tak? I na pewno nie jest to jakieś ostatnie nasze wspólne. Jeżeli ja rozwiążę swoje jakby te problemy, że tak powiem, komputerowo-internetowo-sieciowe, to będzie nam dużo łatwiej nagrać nawet krótsze troszeczkę odcinki, po prostu Tak. wrzucać je trochę częściej, no bo jednak kwestia logistyczna jest ciężka i uciążliwa, żeby tutaj Snafi się pojawiał u mnie.
Ja tam do niego nie mam po co jeździć, bo tam jakaś jest niskoligowa piłka, więc wiecie, Średni skrót, trzecia Wiecie. liga. to nie tak źle, to ja Nie chodzę, tak na, źle. to ja chodzę na 4., czasem 5., więc to nie jest, to obraziłem, to Nie przepraszam, no, u mnie przecież oplułem. walczyli jak równy z równym z Arsenalem u siebie, jak równy z było. równym walczyli Oglądałem, 2-1. Oglądałem kawałek tego meczu. Także nie było źle, nie No. było źle. Także no, jeszcze raz mówię, jeśli Wam coś takiego podoba, piszcie w komentarzach. Oczywiście teraz piszcie, co myślicie w ogóle o tym wszystkim, co teraz tutaj mówiliśmy. Na spokojnie to wszystko sobie odtwórzcie, obejrzyjcie i napiszcie, co o tym jest. wszystkim sądzicie, tak? Subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie, a podoba Wam się to, co robię. Podobają Wam się takie moje filmy pomeczowe, jakieś inne filmy o Manchesterze, tak? Czy właśnie takie różne rozmowy z Łukaszem, bo jak widzicie, gdzieś się polubiliśmy, dogadujemy się i tak lubimy z sobą nagrywać od czasu do czasu. Mówię, ze względów logistycznych bardziej. Jest to od czasu do czasu, pewnie gdybyś mieszkał też w Manchesterze, byłoby to częściej, natomiast no jest jak jest, musimy sobie jakoś radzić, tak? Także jeszcze raz, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, na razie, pozdrawiamy Was, hej! Cześć.